To, że Dario Argento jest ciekawym reżyserem, no do tego nie trzeba nikogo przekonywać oczywiście. Jeżeli było ci dane zobaczyć chociażby jeden czy dwa inne filmy tego twórcy, to dokładnie wiesz, że tak, facet ma pomysł, wie jak to ugryźć i może rozwiązania w jego filmach są czasami zawsze bardzo niekonwencjonalne, ale rzeczywiście to jest dosyć ciekawa opcja. I tak naprawdę w ten sposób, bo to już jest chyba 10. film Argento, do którego podchodzę, właśnie ten film postanowiłem obejrzeć. Trauma, tytuł oryginalny, po polsku Uraza. Okej, powiedzmy, może rzeczywiście być. Główną bohaterką jest dziewczyna, tak, nastoletnia dziewczyna. W tej roli oczywiście Asia Argento, pewnie się inaczej czyta, no ale życie już tak to jakoś wyszło, która ma problemy emocjonalne, no i jej rodzice umierają, giną, jest oczywiście jakiś tam zbrodniarz, który próbuje innych rozwalić, no i też ją, tak, no mamy dziennikarza, rysownika, dziennikarza, jak zwał, tak zwał, który chce jej pomóc, żeby uratować ją przed tym, nim rzeczywiście coś się jej stanie. No i to jest tyle, że tak powiem, tyle jest fabuły. Po drodze mamy kilku innych bohaterów, mniej lub bardziej istotnych i to wszystko. No i tak sobie myślałem, okej, no fabuła jak u Argento, przynajmniej pomysł, zarys bardzo dziwny, traumatyczny, nomen omen, można byłoby rzec. Ja w ogóle po obejrzeniu tego filmu mam traumę, no ale to już jest inna sprawa. I tak się zastanawiam, bo zaczynamy jak prawie zawsze u Argento z wysokiego C. Pamiętaj, zawsze u niego jest coś, jeden szczegół, jeden detal, który patrzymy na niego, ale go nie widzimy, po czym się okazuje oczywiście na końcu, że jednak widzieliśmy wszystko, co jest grane. Ale im głębiej w las, tym chciałoby się powiedzieć więcej drzewa, tutaj jest tartak, no i mam jeden wielki problem, ponieważ o ile Argento przyzwyczaił mnie przez te wszystkie, może nie lata, ale przez te wszystkie filmy, że fabuła u niego odgrywa drugorzędną rolę. Wiesz, no to jest tak, że fabuła ma dojść od A do Z, a co będzie po drodze, to już całkowicie jest nieistotne albo bardzo nieistotne. Tylko że ta fabuła jakaś przeważnie jest. A tutaj nawet tego konceptu nie ma. No bo ja rozumiem, główna bohaterka Asia jest oparta na drugiej córce Dario Argento, na Annie. Ania, tak samo jak główna bohaterka ma pewną chorobę, pewną przypadłość, nie będę mówił jaka, bo to akurat jest dosyć istotne dla filmu. No i na niej się wzorować, w ogóle zobaczyć tę córkę, tę Annę można zobaczyć napisy końcowe, kiedy ona tam tańczy na balkonie, tam jest zespół, sobie odgrywa muzykę i to jest właśnie córka Argento. Zmarła ona kilka miesięcy po premierze tego filmu, wypadek motocyklowy, no na skuterze jechała, no niestety bardzo, bardzo źle się to wszystko się wydarzyło, ale mamy tę główną bohaterkę, która teoretycznie jest wyrazista, tak, no bo ona rzeczywiście ma problemy emocjonalne, widać. I to jest tak chamsko, patologicznie wyłożone wszystko, że no mamy pokazane, no wiesz, na zasadzie piąchą w nos dostajesz tymi wszystkimi faktami i Argento w tym aspekcie nie jest subtelny w żaden sposób w ogóle i no, te całe jej środowisko jest bardzo toksyczne, naprawdę bardzo toksyczne. Matka zajmuje się rozmawianiem z duchami, tak, jest medium, czymś taki. Ojciec tak naprawdę do końca nawet nie wiem. No niby jest klimat, przynajmniej na początku, niby wszystko się zgadza, ale jednak dużo rzeczy się nie zgadza, ponieważ oprócz tego, że mamy tę dziewczynę, która no, jest wyrazista i wiadomo co się ma wydarzyć, no to tutaj nic się nie zgadza. I to nie tak jak u Argento, że nic się nie zgadza, ale na końcu wszystko jednak jest super. No nie, to jest tak na takiej zasadzie jakby dać dwumiesięcznemu dziecku puzzle 1000 sztuk, Bałtyk w trakcie sztormu i ułóż to. No i w tym momencie dziecko to jakoś tak robi, klei, coś, no nie da rady. No wiem, że dwumiesięczne dziecko nawet nie dało rady, ale rozumiesz koncept, wiesz dokładnie o co chodzi. Bo Argento przyzwyczaił mnie do tego właśnie, że tutaj będzie mieć dużo zbliżeń na oczy, na dłonie, na inne części ciała, bo to rzeczywiście taka jest jego stylistyka, taki jest jego pomysł na giallo, to jest jego i tego nikt oczywiście nie zabierze i to tutaj jest. Tylko że to wygląda w ten sposób, że jak już mówiłem, fabuła od A do Z, a co po drodze to nie ma znaczenia, ale tutaj wydaje się, że również to, co po drodze będzie, to jest jakiś tam zlepek dziwnych rzeczy. Wiesz, nie, że ja zaplanowałem, że będzie to i to, ten odłoży łyżkę, czyli tego sprzątniemy w ten sposób, tu się będzie działo tak, ale tutaj jest zbyt dużo rzeczy nielogicznych i nieciekawych, nieinteresujących. Bo chciałem obejrzeć, bo ja oglądając filmy Argento mam takie fajne uczucie, że to jest film, to jest kino w starym stylu, ma swój niesamowity klimat,
może zbyt dużo powiedzieć, że on tak samo jak na przykład David Lynch czy Jan Jakub Kolski ma swój świat, wiesz, ma swoje wizje, rzeczy się rządzą swoimi prawami, ale coś w tym jest, że oglądam w ten sposób filmy i niektóre wzbudzą we mnie niepokój i to jest w porządku, bo jak człowiek obejrzał kilka tysięcy straszaków i w końcu trafi na film, który potrafi wzbudzić sobie niepokój, no to to jest dobre, bo tu już nie chodzi mi o to, że jest hektolitry wylanej czerwonej farby, że coś innego, tylko po prostu jak on to pokazuje, wiesz? I takiego czegoś oczekiwałem w tym filmie, ale tego się niestety nie doczekałem, bo pomysł jest, no jest słaby, krótko mówiąc, bo pamiętaj, że, zresztą to powiedział sam Hitchcock, że z dobrego scenariusza możesz nakręcić dobry albo zły film. Ze złego scenariusza dobrego filmu nie nakręcisz. I najlepszym jego przykładem jest Psychoza, gdzie on nakręcił film, który jest uznawany za klasyk, a wiele lat później Gus Van Sant nakręcił Psychola, który jest uznawany za jeden z najgorszych filmów. Oczywiście wiadomo, że do filmów Patryka Wegi jeszcze daleko, ale nie tędy droga. Także fabularnie zastanawiam się dlaczego, wiesz, bo niby domyślamy się, co się ma dziać, niby są kolejne karty odkrywane, niby poznajemy tych naszych bohaterów. Wiadomo, że dziennikarz, jak to bardzo często u Argento, prowadzi śledztwo, że to on rzeczywiście próbuje to wszystko wymyślić i jest oczywiście o jeden krok przed policją, no bo musi być, bo nie ma innej możliwości, bo tak to jakoś jest stworzone w świecie Dario Argento, a może i w prawdziwym świecie, że akurat to policja nie zawsze jest najbardziej rozgarnięta, nie zawsze wie co, gdzie, jak i kiedy. Tak się po prostu dzieje. No i tutaj rzeczywiście jest podobnie, ale nie idzie wszystko tak, jak on by chciał i z tych składowych fabuła jest najsłabsza, najbardziej miałka i nic naprawdę nie wnosi do filmu. Drugą rzeczą, która mi się rzuciła bardzo w oczy in minus, to są aktorzy, bo jeżeli pamiętasz albo kojarzysz takie cuda klasyki filmowej jak Mięsny jeż, Trudne sprawy, Porodówka i tak dalej, to tam aktorstwo jest dużo lepsze niż tutaj. Przecież ta Asia Argento, co ona próbuje zrobić, to ja się zastanawiałem, dziewczyno, naprawdę, co ty wzięłaś? Następnym razem weź połowę, bo to rzeczywiście widocznie nie działa. I tutaj naprawdę nic się względem tego nie zgadza. Ja się tak oglądałem i naprawdę ja jako widz czułem się zażenowany. Patrząc na ten film mówię, co ja oglądam, czemu? No ja wiem czemu, bo widzowie mi wybrali w losowaniu na kultowe horrory, ażeby omówić filmy Argento. I tak się zastanawiałem, dlaczego, po co, za jakie grzechy, a ona po prostu... Nie, boję się, nie, ojej. A teraz jestem wesoła, o jak fajnie, o jak... No po prostu żenada, naprawdę żenada. Mniej więcej tak samo świetna jak mój popis aktorski przed chwilą, więc rzeczywiście tutaj się, jeżeli chodzi o aktorstwo, to się nic nie zgadza i... No tak zastanawiam się, może przynajmniej jedna osoba, która będzie, ale nawet psycholog, który, no, bo jak już mówiłem wcześniej, nasza bohaterka cierpi na pewną chorobę, która ma jej pomóc, też nie wygląda. To jest po prostu wszystko przerysowane w zasadzie, ja muszę, wiesz, to tak jakbyś dał strusiowi pędźwiatrowi 5 kg jakichś dopalaczy i nagle kazał mu siedzieć spokojnie. No nie ma takiej możliwości, rozbiera go energię, chcę. No po prostu to całkowicie się nie zgadza. Albo nie chcę w to wierzyć, że akurat Argento dawał złe informacje, no bo jeżeli, wskazówki aktorom, bo jeżeli przez kilkanaście filmów wcześniej wszystko się zgadzało, no to albo wziąłeś złych aktorów, albo po prostu coś tu nie zadziałało. Na przykład do jednej z ról, do roli Grace była przymierzona Bridget Fonda i tutaj według różnych źródeł Argento był jej wielkim fanem, widzisz, nawet mi się już język plącze, względem tego, co zobaczył wcześniej we filmach, no i poprosił ją i tutaj według różnych źródeł Fonda powiedziała, nie, dziękuję, nie jestem zainteresowana. Po drugie, Fonda w ogóle nawet nie wiedziała, że taka propozycja była, bo to od jej agentów oni powiedzieli, nie, ten film będzie beznadziejny, w ogóle nawet tutaj nie podjeżdżaj. I trzecia jest informacja, że agenci odmówili, ponieważ ona wtedy miała kręcić kryptonim Nikitę. Która jest prawdziwa wersja? No to już musisz sobie sama wybrać, zobaczyć jak to jest. Aczkolwiek nawet Piper Laurie, która w tym filmie występuje, jedna z głównych ról, powiedziała, nie, ja tego filmu w ogóle nie widziałem. Czytając scenariusz i widząc co się dzieje na planie, ja wiedziałem, że to będzie gówno, że ten film się do niczego nie będzie nadawał, więc po prostu z jednym z kolesi z planów, żeśmy cały czas siedzieli, popijaliśmy herbatkę, żeśmy się wygłupiali, a tego filmu do dnia dzisiejszego, jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało, nie widziałam właściwie, więc to tylko daje, bo pamiętaj też, wtedy Piper Laurie to była
osoba pokroju, powiedzmy, no umówmy się, może nie Meryl Streep dzisiaj, no ale dosyć znana i ceniona aktorka. I rzeczywiście, jeżeli masz ekipę, która tak to odbiera, no wiesz, film miał dosyć duży budżet, bo $7 milionów, to jest dosyć dużo, to jest dosyć dużo pieniędzy jak na tamte czasy. A zarobił, no nie wiem czy mówić w ogóle, ale no dobra. Był tam chyba 1 czy 2 pokazy, bo studio stwierdziło, że nie bardzo. $475. Takie są informacje oficjalne na IMDb, bo tym się posiłkuje. Więc jeżeli robisz jeden film, poprzedni oczywiście film Argento nie pomógł, ten film i zarabiasz $475, no to po prostu jest źle, jest strasznie, jest tandetnie. A co najbardziej mnie w tym wszystkim chyba boli, to Argento zawsze przykłada uwagę do detali. Jak już mówiłem wcześniej, zawsze jest coś, co widzimy, ale nie widzimy. Wiemy, że mamy się na coś patrzeć, że coś widzimy, ale tego nie dostrzegamy. O, to jest lepszy zwrot. I tak samo jest tutaj. I lubiłem zawsze u niego te różnego rodzaju szczegóły, te detale. Wiesz, najazd na oko, na dłonie, zbliżenie i tak dalej, ale kiedy tutaj te rzeczy się pojawiają, to ich jest bardzo dużo i są bardzo źle zrobione. Podam Ci jeden przykład. Dzwoni dwójka bohaterów pomiędzy sobą, bo okazuje się, że jedna bohaterka jest celem naszego antagonisty. No więc mówi, ale gdzie jesteś? Aha, sekundkę, tylko wezmę coś, zanotuję, notuję sobie, po czym zostawia to, idzie do drugiego pokoju, nie ma jej przez pół godziny, przychodzi z Wall. Okej, ona się znajduje, na placu Sobieski, ten bierze tą kartkę i się zawija, po czym przybiega nasza druga bohaterka. A może ja nie zapisałam? A może gdzieś, no wiesz, takie detale. Mam jednego z bohaterów, który tak naprawdę obserwuje, co się dzieje w domu antagonisty, no i widzi pewne rzeczy, ale coś się nie zgadza. Ważna sprawa, nasz bohater nosi okulary. I nie są to okulary słoneczne, tylko okulary korekcyjne, do widzenia, do patrzenia. No i elegancko ogląda sobie, no i w pewnym momencie kolejna akcja, jest właśnie ten bohater bez okularów, tam coś się dzieje, tak. Co? Mija pół godziny, przysłowiowo oczywiście, pół godziny, po czym on bierze okulary. Czyli on widział bez okularów i z okularami. No, takich głupot jest w tym filmie zbyt dużo. Ja rozumiem oczywiście, że pewne rzeczy się robi, ażeby zbudować napięcie, zbudować jakiś klimat, jakieś pewne rzeczy, które mają później nam się odpłaci na końcu filmu, ale tutaj jest bzdurny. Nasz dziennikarz, który się tutaj pojawia, oczywiście zakochuje się w głównej bohaterce, no ale no wiadomo, że nie może to być miłość spełniona. Dziś tutaj się nie czuje w ogóle, ktoś tam go psika gazem, nagle on płucze sobie oczy wodą z kosza na śmieci, w ogóle co to jest, wiesz? I to nie to na zasadzie, o, kosz śmieci, nie, po prostu jakiś taki głupi, wiesz, kosz zostawiony tutaj skapało. No naprawdę przypadków jest w tym filmie tyle, że Kieślowski, kręcąc swój film, to musiałby pewnie zrobić od razu, wiesz, dekalog przypadków, żeby to wszystko umieścić w jednym filmie, albo jego przypadek miałby po prostu 14 godzin długości, byśmy oglądali go zamiast Klanu co niedzielę. Więc ten film Dario Argento, co bardzo mnie in minus oczywiście zdziwiło, no nie mogę Ci go polecić, to nie jest dobre kino. Natomiast jeżeli chcesz, ażeby ludzie się dowiedzieli, co o tym filmie myślę, to udostępnij tę recenzję na swoich mediach społecznościowych. Niech będzie przestrogą, że tak, pozostałe filmy Dario Argento, super, ale ten film, no niespecjalnie, bo tak, no ja mam traumę po tym filmie, bo no nie spodziewałem się takiego źle zrobionego filmu. W ogóle tutaj mam informację jeszcze z IMDb, że aż te wszystkie problemy, jakie były, że film nie był zbyt dobrze odbierany, ta produkcja ma 4 różne zakończenia. Więc w zależności od tego, na jakie trafiłaś, możemy się zgadać albo nie, bo nie wiem, czy tak naprawdę zakończenie, jedno z nich ma taką strukturę, że wycięto w ogóle 10 minut,
ostatniej bodajże, więc i tu jest podwójne zakończenie, w tym momencie dowiadujemy się, co się stało, a potem się dowiadujemy, co się stało i tego drugiego już nie ma, bo tak wymyśliła wytwórnia, nie, że to będzie dla widzów amerykańskich za bardzo skomplikowane i tak nie może być, więc tak zrobili. We Włoszech też są inne, więc możesz mieć inny odbiór tego filmu, bo się okaże, ale przecież co ty gadasz w ogóle, to o czym ty mówisz nie miało miejsca, nie zdarzyło się. No zdarzyło się, mówię, 4 różne zakończenia, więc jeżeli masz film, no umówmy się, 1,5 godzinny i wytniesz z niego 10 czy tam 15 minut zakończenia, no to się możesz zdziwić, jak to wszystko wygląda, bo to wszystko może wyglądać bardzo dobrze, ale co jest niestety bardziej prawdopodobne przy okazji filmu Trauma od Dario Argento, może wyglądać bardzo, bardzo źle. I fakt, że zaczynamy z wysokiego C i że w kilku scenach pozostawia no, to, co się dzieje na ekranie, powiedzmy gdzieś tam poza kamerą, a nam tylko tak daje to sobie domyśl, ty się domyśl, skruch jak to jest, co jest, nie wszystko ci pokażę. Tylko to nie wystarczy niestety, żeby ten film polecić, więc tego filmu niestety nie mogę polecić. Według mnie jest to z dotychczas obejrzanych filmów Dario Argento najgorszy film, najsłabszy. Mam nadzieję, że niedługo to się zmieni przy okazji syndromu Stendala, przy okazji Opiera z opery i tak dalej, bo rzeczywiście lubię tego twórcę, ma ciekawy klimat w swoich filmach i chciałbym, ażeby to było coś ciekawego, coś fajnego, żeby mu powiedzieć, bardzo mnie cieszy, że odkryłem Argento, bo to jest rzecz, która tak, jak najbardziej, którą powinienem się wstydzić, że do tej pory nie widziałem żadnego filmu tego twórcy. A więcej kultowych horrorów? Oczywiście, że tak. Tutaj, na tej liście jest ich całe mnóstwo.